Cześć, witajcie na kanale Projekt Excel. Dzisiaj przyjemny wakacyjny temat. Album ze zdjęciami zbudowany w Excelu. Na początek zaprezentuję kilka zdjęć z wycieczki do Nowego Jorku oraz będziemy mogli zobaczyć, jak w praktyce ten album działa, a następnie pokażę Wam przede wszystkim, jak wstawić zdjęcie do pojedynczej komórki w Excelu oraz jak zbudować taki album krok po kroku. Zapraszam. Zanim zbudujemy taki album interaktywny ze slicerem pozwalającym nam swobodnie przeskakiwać między zdjęciami, spójrzmy, w jaki sposób właściwie możemy dodać zdjęcie do konkretnej komórki w arkuszu, ponieważ jak widzimy na tym przykładzie, to zdjęcie wstawione jest do komórki C12. W kolejnym arkuszu wstawmy sobie 3 zdjęcia. Możemy je na przykład nazwać Picture 1, Picture 2, Picture 3. Zróbmy trochę miejsca dla każdego zdjęcia. Zdjęcie wstawimy poprzez przycisk Insert, czyli wstaw zdjęcie z tego urządzenia. Wybieramy sobie obrazek, który nas interesuje.
Jak widzimy po wstawieniu zdjęcia do arkusza Excela możemy sobie tutaj swobodnie możemy przesuwać to zdjęcie, natomiast nie jest one w żaden sposób umieszczone w danej komórce w Excelu. A teraz chcielibyśmy to zdjęcie wstawić do komórki C6. W momencie, gdy klikniemy na to zdjęcie i wciśniemy jednocześnie klawisz Alt, to możemy to zdjęcie przesuwać w ten sposób, że Excel będzie nam przypasowywał to zdjęcie do narożników poszczególnych komórek, które akurat zidentyfikuje w pobliżu. Czyli w tym momencie przyporządkował to zdjęcie do komórki H7. Natomiast my chcemy dostawić do C6, także możemy z klawiszem Alt dopasować sobie tutaj do lewego górnego narożnika tej komórki zdjęcie. Teraz możemy je pomniejszać, powiększać i znowu klikając klawisz Alt możemy je dopasować do prawego górnego rogu. I teoretycznie moglibyśmy również dopasować dół, klikając Alt i mamy zdjęcie wstawione idealnie w komórkę C6. Natomiast w tej sytuacji zmieniliśmy nieco proporcje tego zdjęcia, a tego chcielibyśmy uniknąć. W związku z tym w tej sytuacji możemy sobie po prostu zmienić wysokość wiersza 6, żeby zachować proporcje zdjęcia. I uzyskaliśmy tutaj wysokość 256,5. Możemy sobie taką również ustawić dla dwóch kolejnych zdjęć, w dwóch kolejnych wierszach. Format, wysokość. I wstawmy sobie jeszcze dwa kolejne zdjęcia. I w ten sam sposób, używając klawisza Alt, możemy to zdjęcie dopasować. Z tym, że jedna ważna informacja w tej chwili. W momencie, gdy wstawiliśmy zdjęcie do komórki, to przy domyślnych ustawieniach to zdjęcie nie będzie zachowywać się tak jak dana komórka, czyli jeżeli rozszerzymy sobie na przykład kolumnę C, to te zdjęcia nie rozszerzą się równocześnie ze zmianą, jaką wprowadziliśmy dla danej komórki. Jeżeli chcemy w ten sposób to zautomatyzować, to musimy przejść do formatowania tego obrazka, na przykład klikając prawy przycisk Format Picture, przejść do opcji Size and Properties, rozmiar i właściwości i tutaj wybrać opcję pierwszą,
Move and size with cells. W tym momencie to zdjęcie będzie zachowywało się w ten sam sposób, jak komórka, w której się ono znajduje. To samo możemy ustawić dla dwóch kolejnych zdjęć. Nie musimy robić tego osobno. Z przyciskiem Ctrl możemy wybrać kilka zdjęć. OK, to jest dopiero połowa sukcesu. W tej chwili wstawiliśmy zdjęcia w poszczególne komórki. Natomiast naszym tutaj docelowym zadaniem jest stworzenie takiego interaktywnego albumu, w którym moglibyśmy wybierać zdjęcia przy pomocy slicera na samej górze. Slicer możemy dodać do tabeli i w tym przykładzie mamy tutaj taką tabelkę, która posiada tylko jedną kolumnę z nazwami poszczególnych miejsc, które są przedstawione na tych zdjęciach i przy każdej komórce z tej tabelki, do każdej komórki przypisane jest w komórce obok poszczególne zdjęcie i w momencie, gdy filtrujemy tutaj którąś wartość z tych, które mamy w kolumnie B w tej tabelce, automatycznie filtrują nam się również poszczególne zdjęcia. Czyli w tym naszym teraz ćwiczeniu, które robimy w zakładce obok, musielibyśmy teraz stworzyć tabelę w kolumnie B i możemy sobie ponazywać te zdjęcia jakoś. Co tu się wydarzyło? Dodajmy sobie może od razu jeszcze 3 zdjęcia. Wszystkich 18 nie będę dodawał tutaj. Zrobimy sobie to ćwiczenie na przykładzie 6 zdjęć.
każdego zdjęcia musimy uzupełnić nazwę tego zdjęcia, czy miejsce, które przedstawia w kolumnie B, ponieważ z tych danych w kolumnie B stworzymy zaraz tabelę, do której dodamy slicer pozwalający nam na swobodne filtrowanie tak naprawdę tych wartości w kolumnie B, ale jednocześnie również zdjęć. W kolejnym kroku musimy zaznaczyć sobie wszystkie te wartości tutaj. Jeszcze nie mamy nagłówka dla naszej tabeli. Aby tabela mogła powstać w Excelu, musimy mieć nagłówek. Może to być na przykład picture. I zaznaczamy sobie wszystko od B5 do B11. Możemy użyć skrótu klawiszowego Ctrl-Shift strzałka w dół. I następnie możemy kliknąć Ctrl-T lub wybrać opcję Insert Table. Excel pyta nas o potwierdzenie, czy nasze dane dla tabeli znajdują się w komórkach od B5 do B11 i musimy jeszcze zaznaczyć opcję, że dla naszej tabeli mamy już nagłówek. Naszym nagłówkiem jest wartość w komórce B5. Potwierdzamy. Tabelka powstała. W momencie, gdy znajdujemy się w którejś komórce z naszej tabeli, możemy przejść do opcji dostępnych dla tej tabeli, na przykład zmienić jej kolor, a jednocześnie możemy tutaj dodać slicer. Ponieważ nasza tabela ma tylko jedną kolumnę, to tylko ta jedna kolumna jest dostępna. Klikamy OK. Teraz, gdy znajdujemy się w naszym slicerze, możemy również przejść do opcji dedykowanych dla tego slicera. Możemy na przykład dodać jeszcze więcej kolumn, w których te wartości będą przedstawione. Na górze możemy zrobić trochę miejsca jeszcze. Dodamy sobie 2 wiersze. Możemy zmienić kolor. Dostępna jest również taka opcja, żeby ukryć nazwę na przykład tego slicera i te opcje dostępne z prawej strony. Jeżeli uznamy, że tego nie potrzebujemy, możemy przejść w ustawienia slicera i odznaczyć opcję Display Header. Pokaż nagłówek. Jeszcze dla tych dodanych 3 zdjęć nie zmieniliśmy opcji tych, które pokazywałem wcześniej, żeby te zdjęcia zachowywały się tak, jak komórki, w których się znajdują, ponieważ w momencie filtrowania ukrywamy niektóre komórki i chcemy również, żeby te zdjęcia tak samo były ukryte w tym momencie. To dla wszystkich 6 zdjęć możemy przejść jeszcze do ustawień i wybrać pierwszą opcję Move and Size with Cells. I teraz powinno wszystko działać. Ale dla lepszego
wrażenia estetycznego możemy przejść do zakładki Widok i odznaczyć Grid Lines, czyli te wszystkie linie, które dzielą, czy są krawędzią dla poszczególnych komórek. I otrzymaliśmy interaktywny album, w którym możemy sobie swobodnie filtrować zdjęcia. Jeżeli ten odcinek się Wam spodobał, koniecznie zasubskrybujcie kanał, aby nie przegapić kolejnych odcinków.